No, plany były inne na ten weekend generalnie. Mieliśmy jechać do Nanjing, ale z racji tego, że panuje w Chinach teraz tajfun, stwierdziliśmy, że no odpuścimy sobie i za ten czas pokażę wam trochę miejsca, gdzie obecnie teraz mieszkam, gdzie spędzam dużo czasu. Więc no jak już mówiłem, no był ten tajfun, mieliśmy w sumie stwierdzić, że no dobra, no to sobie przecież to jest tylko tajfun, nie? Możemy sobie dać, wiecie, no możemy sobie jakoś tam to pogodzić, ale no jednak nie, bo jest dość ciężko. Więc opowiem wam właśnie trochę o Phoenix Mincheng, czyli tym osiedlu, gdzie ja mieszkam. Znajduje się tutaj 5 bloków i około 141 rodzin zamieszkuje, więc no jak na Chiny no to nie jest dość dużo, ale myślę, że taka mała wioska w Polsce spokojnie by się tutaj zmieściła cała, jeszcze pewnie z wujkami. Średnia cena, w ogóle jest to osiedle z 2011 roku, więc nie jest dość stare, można powiedzieć, że nawet dość młode osiedle, no ale niestety, no wiecie jak to jest z chińską jakością. Z chińską jakością jest różnie, więc osiedle wygląda trochę starzej, aczkolwiek dalej myślę, że lepiej niż te stare osiedla w Polsce. No na pewno. Co jeszcze? Średnia cena za metr kwadratowy tutaj to jest około 13 500 juanów, czyli to będzie około 6,5 tysiąca, no 6750 zł za metr kwadratowy. No czyli nie najgorzej, nie? Jak na przykład krakowskie standardy, to można by powiedzieć, że taniocha. Miasto się w ogóle strasznie rozbudowuje i powstają nowe linie metra też, więc na przykład za 4 miesiące będziemy mieli nową nitkę metra koło naszego mieszkanka, a ja tymczasem idę po grilla coś zjeść, więc zaraz wam pokażę, jak wygląda taki typowy grill tutaj, co oni tutaj w ogóle grillują, bo grillują naprawdę różne rzeczy. Więc może zanim jeszcze zaczniemy, całkiem ciekawym tutaj punktem są drzwi, bo na drzwiach mamy tradycyjne chińskie znaki, które mają nam zapewnić szczęście w domu przez cały rok.
Do tego też, jak widzicie, te wszystkie drzwi są tak obklejone tutaj. No, nasze mają jeszcze nalepki. Te nie wiem od czego są, nie mam zielonego pojęcia. Ale te na przykład są od tego, bo jesteśmy podobno za głośno. Ale nie jesteśmy za głośno, więc musimy porozmawiać ze swoimi sąsiadami trochę. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Dzwonili wczoraj do właściciela i mówili, że jesteście za głośno, cały czas muzyka leci, ale już nie leci. Więc no nie wiem. Tutaj mamy nasze mieszkanko. Więc może takim pierwszym punktem jest salon. Jest dość całkiem duży, jak na salon w Chinach. Myślałem, że będzie troszkę mniejszy. Generalnie myślałem, że będzie dużo gorzej, a jest całkiem spoko. No wiadomo, no jedynym minusem jest to, że meble są takie trochę odrapane, ale poza tym jest naprawdę ok, no nie mamy co narzekać. Jest to dość miękkie. Fajnym punktem tego mieszkanka jest też to, że w każdym pokoju w zasadzie jest klima, więc po prostu ustawiasz sobie klimę na 16 stopni i jak na zewnątrz jest średnia po 30, to my mamy tutaj, no 20 to jest max. Także salon jest spoko. Jest też fajnym jego punktem jest też to, że możemy sobie na przykład zrobić tak i mamy boom, imprezowe światełko. Nie, tutaj. O, tak. Także jest też telewizor, ale nie działa. Także salon jest dość duży. Jak z tego co rozmawiałem z moimi kolegami z pracy, to mają mieszkanie tak po, nie wiem, 30 metrów kwadratowych, to jest na pewno dużo więcej. Dalej mamy jadalnię z mikrofalą, więc wszystko jest co chcemy tak naprawdę. No i kuchnia. Kuchnia, no typowa kuchnia, nie ma nic takiego jakiegoś nadzwyczajnego w niej. Jest po prostu, mamy 2 palniki, lodówkę, czy drzwiową, także spoko. I możemy coś ugotować, ale nie gotujemy za często z tego względu, że po prostu to jest bez sensu, się nie opłaca. Średnio jedzenie na mieście kosztuje po 5-10 zł, więc bez sensu w ogóle gotować. Są 3 pokoje, tu jest pokój mojego znajomego Arno, tutaj jest łazienka i tutaj też mieszka chłopak z Polski, jest to Bartek, którego może już widzieliście wcześniej, ale że tam śpi. A tu jest mój pokój z dużym małżeńskim łóżkiem, co jest spoko, bo można się fajnie wyspać. To znaczy minus tego łóżka jest tylko taki, że jest to tak zwany hardbed, czyli jest to po prostu płyta. Widzicie? Jest to dość twarde, ale idzie się przyzwyczaić. I też fajnym punktem tego pokoju jest klima, więc możemy sobie spać w klimie i nigdy nie jest za gorąco, ale trzeba pamiętać, żeby ją wyłączyć. Więc już 2 razy byłem przez nią chory, bo zapomniałem, że mamy włączoną klimę i poszedłem spać. Co potem się okazało, byłem chory i dalej w sumie jestem trochę. No i duża szafa. Szafa też jest spoko. Więc jak widzicie, no jest całkiem fajnie. Przestrzeni nam nie brakuje. Może tylko z sąsiadami jest mały problem, tak jak już wspominałem. Bo te ściany są dość cienkie i po prostu wszystko przez nie słychać. Dlatego też mamy opinię, że hałasujemy, ale nie hałasujemy. Po prostu, no nie wiem, musimy pogadać z sąsiadami. I te kraty wodne. No jesteśmy na 3. piętrze teraz, więc w sumie powinno być względnie bezpiecznie.